Dzień dobry. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie tuner stereo AS215, a właściwie tor P3, który występuje w tym tunerze, zbudowany na układzie z salonem UL1200N. Zapraszam na film. Układ UL1200 zawiera w sobie m.in. wzmacniacz P3 toru FM. Jest to wzmacniacz aperiodyczny, czyli wzmacnia wszystko to, co dostanie na swoje wejście. Dlatego na początku sprawdzimy, jakie jest zestrojenie filtrów w torze P3. A w torze tym mamy dwa filtry ceramiczne FCM 10,7 MHz połączone szeregowo oraz oczywiście mamy cewkę wyjściową na głowicy, która daje nam częstotliwość pośrednią. Sprawdzenie i również skorygowanie zestrojenia tego toru przeprowadzimy oczywiście za pomocą NWT200, ale w sposób troszeczkę taki nietypowy, jaki pokazywałem do tej pory. Zrobimy to w sposób zupełnie nie ingerujący w układ. Wyjście NWT doprowadzamy poprzez naszą pętlę indukcyjną na ceweczkę wyjściową w głowicy. Jednocześnie tą igłą zwieramy dolną część cewki heterodyny do masy. Tutaj na obudowę poprzez naciągnięcie tego przez taką gumeczkę. Sygnał zbieramy natomiast z pinu P19 poprzez kondensator, np. 100 pikofaradów, zwykłą sondą oscyloskopową ustawioną na razy 1. Oczywiście musimy także zewrzeć układ automatycznej regulacji częstotliwości poprzez zwarcie tych dwóch pinów. Ja to robię takim krokodylkiem. I teraz zapuścimy nasze urządzenie. Oczywiście zobaczcie, tak jak w tym układzie to wszystko jest, możemy założyć bezproblemowo ekran na głowicę. Tutaj mamy nasz program zapuszczony, wyświetlacz graficzny i zapuszczamy przebieg pojedynczy. Zobaczcie, mamy w tej chwili takie ładne zestrojenie toru o średniej częstotliwości. W torze tym tak naprawdę to nie mamy czym stroić. Filtry, wiadomo, mają ustaloną częstotliwość środkową. Mamy tylko do strojenia cewkę wyjściową w głowicy. I w tej chwili zapuszczę przebieg ciągły i spróbujemy skorygować coś właśnie regulując tą cewką. Zobaczcie. Przebieg nam się zniekształca i jednocześnie amplituda opada. Kręcę w drugą stronę. Znowu przebieg nam się zniekształca i amplituda również opada. Czyli musimy doprowadzić do takiego stanu, aby była maksymalna amplituda i jednocześnie, żeby przebieg był w miarę symetryczny.
I ja myślę, że w tej chwili właśnie mamy coś takiego. Włączyłem tutaj oczywiście linię spadku 3 dB. Dzięki temu będziemy mogli określić częstotliwość środkową tego filtru. Zobaczcie. Wyszło nam, że mamy 10,736. No dla ułatwienia zrobimy 10,735. I całe to badanie właśnie polegało na tym, aby ustalić, jaka jest częstotliwość pośrednia toru FM w naszym radioodbiorniku. Dalsze wszelkie czynności będą się odnosić właśnie do tej częstotliwości pośredniej. Po ustaleniu dokładnej częstotliwości pośredniej toru FM w naszym tunerze możemy przystąpić do zestrojenia zera, dokładnego zestrojenia zera. Oczywiście możemy to zrobić przy założeniu, że cewki L5 i L6 nie były jak gdyby wcześniej zbytnio rozstrojone. W tym celu zdjęliśmy krokodylek z pinów 29 i 30. Są to piny, które zrównoleglają rezystor R24, który doprowadzony jest do nóżki 7 i 10 układu scalonego. A przypominam, że wcześniej zwieraliśmy te dwa piny po to, żeby zniwelować wpływ automatycznej regulacji ich częstotliwości. Teraz do tych pinów podłączymy woltomierz napięcia stałego z funkcją zera po środku. Ja do tego oczywiście wykorzystam UNI 11E. Czyli podłączamy nasz miernik. Sygnał o częstotliwości 10,735 MHz, to jest kanał drugi, podajemy oczywiście tak samo jak w przypadku badania toru FM, czyli poprzez pętlę indukcyjną na ostatnią cewkę głowicy. Także mamy mniej więcej takie ustawienie w tej chwili naszego miernika i kręcąc rdzeniem cewki L5 ustalamy nasze 0. Oczywiście jest to ustawienie krytyczne, czyli niewielkie zmiany, ale zobaczcie, dosyć szybko udało nam się to zrobić. A i jeszcze jedno, poziom sygnału ustalamy mniej więcej tak, aby się nam 2-3 diody świeciły na wskaźniku poziomu. U mnie to jest 50 mV. Tylko pamiętajcie, że to nie jest bezpośrednie podanie sygnału, tylko poprzez pętlę indukcyjną. I w tej chwili sprawdzimy liniowość, czyli będziemy odstrajali w górę i w dół naszą częstotliwość pośrednią i zobaczymy, jak to wpływa na nasze 0. Czyli lecimy do góry 10, 20, 30, 40, 50 kHz odstrojenia. I teraz drugą stronę 10, 20, 30, 40, 50. Także widzimy, że jest całkiem dobrze.
Niestety problem pojawia się wówczas, gdy ktoś znacznie rozstroił nam właśnie cewki L5 i L6. Wówczas najlepiej jest zrobić to metodą zdjęcia krzywej S. Ja w tym celu wykorzystam oczywiście swój generator z funkcją sweep oraz oscyloskop dwukanałowy. Na kanale pierwszym ustawiamy parametry naszego sygnału, czyli częstotliwość przemiatania. Środek tej częstotliwości ustawiamy na 10,735. Span, czyli nasze pasmo przenoszenia na 280 kHz. Sweep time na 58 milisekund. Czas powrotu, return time na 1 milisekundę. Ja mniej nie mogę niestety na swoim generatorze. Hold time też na 1 milisekundę oraz tag frequency właśnie na 10,735 MHz. I sygnał przemiatania z kanału pierwszego doprowadzimy również naszą pętlą indukcyjną, tak jak w dwóch poprzednich przypadkach. Sygnał synchronizacji kanału pierwszego jest to sygnał prostokątny, który wyzwala nam właśnie generator. Doprowadzamy do kanału drugiego naszego oscyloskopu. Natomiast do kanału pierwszego oscyloskopu poprzez zwykłą sondę oscyloskopową podłączamy wyjście małej częstotliwości. Jest to wyjście z nóżki numer 6 układu scalonego. Ja podłączyłem się poprzez izostat na pin C7. W tej chwili podam sygnał wyjściowy z naszego generatora i zobaczcie, co żeśmy uzyskali na naszym oscyloskopie. Oczywiście musimy sobie dobrać odpowiednio synchronizację poziomą oraz wartość amplitudy w pionie. Zobaczcie, co się nam będzie działo, gdy będziemy ustawiali różny czas sweep time. W tej chwili mamy 58 milisekund, a teraz będę go zmieniał. Czterdzieści 38, 28, czyli rozciągamy to tak mniej więcej, żeby to było fajnie wszystko widoczne. To jest nasza krzywa S, a to jest sygnał synchronizacji właśnie z kanału pierwszego, który nam wyzwala. Tu jest częstotliwość środkowa, czyli nasza ta pośrednia 10,735. Tu jest początek pasma, tu jest koniec pasma. Między tymi punktami mamy 280 kHz, tak jak ustawiliśmy to na generatorze. Widzimy, że nasza krzywa jest liniowa, symetryczna i jest dokładnie w zerze, ale oczywiście oscyloskopem dokładnie tego zera nie ustawimy. Zero ustawiamy dokładnie miernikiem. Ale chcę Wam pokazać, jak się będzie ta krzywa zmieniała, gdy będziemy regulować właśnie cewką L5, czyli naszym dławikiem właściwie, to znaczy cewką L6, czyli naszym dławikiem tak naprawdę, oraz cewką L5.
W tej chwili będę kręcił cewką L6 i zobaczcie. Wykręcam rdzeń i zmalała nam amplituda i się troszeczkę to wszystko tak wykrzywiło. Większa amplituda to oczywiście większa czułość detektora. Jak za mocno wkręcę, to mamy taki efekt. Zobaczcie, mocno wkręciłem. Czyli musimy to zrobić z wyczuciem. Znowu wykręcam, amplituda nam maleje. Teraz będę kręcił cewką L5. Oczywiście oprócz ustawienia samego zera, kręcenie tą cewką ma również duży wpływ na przebieg naszej krzywej. Naprawdę robię niewielkie zmiany. Czyli musimy tak ustawić, żeby ta liniowość była jak najlepsza i amplituda była jak największa. A później oczywiście ponownie miernikiem ustawimy zero detektora. Ale zobaczcie, jak to wszystko ładnie widać. Tu już w ogóle ciekło to wszystko. Teraz posłuchajmy, bo to mam podłączone wszystko pod wzmacniacz. Takie dźwięki słychać. Zobaczcie, zupełnie zanikają. Ale oczywiście teraz wrócimy do naszej procedury dokładnego zestrojenia zera za pomocą miernika. W tej chwili sprawdzimy za pomocą generatora, oscyloskopu i odbiornika RTL-SDR jakość naszego zestrojenia. Oczywiście usuwamy naszą pętlę indukcyjną z heterodyny. Heterodynę przywracamy do pracy, czyli już nie robimy na niej zwarcia. Sygnał mniej więcej w połowie pasma podajemy poprzez tłumik dopasowujący, tak zwany, do wejścia antenowe. Dostrajamy się tunerem do sygnału z generatora. Jakość dostrojenia sprawdzamy za pomocą odbiornika RTL-SDR. Mamy na generatorze 98,5 MHz, czyli dodamy do tego naszą częstotliwość pośrednią 10,735 MHz, no to powinniśmy mieć częstotliwość heterodyny 109,235. I w tej chwili właśnie tak mamy. Oczywiście na czas pomiarów zwieramy układ ARC naszym krokodylkiem. Mamy wszystko dostrojone, przebieg jest, słychać go również. I w tej chwili zdejmę
krokodylek z układu ARC i zobaczymy, czy coś zmieni się, jeżeli chodzi o położenie prążka heterodyny. Oczywiście dla lepszego zobrazowania rozciągnąłem nasze pasmo przenoszenia. Mniej więcej o tak. Zobaczcie, mamy wszystko bardzo dobrze ustawione, ładnie i zdejmuję krokodylek. Żadnych zmian. To znaczy, że zero detektora i cały tor P3 jest bardzo dobrze zestrojony. Możemy również sprawdzić, jak wygląda nasz sygnał sinusoidalny, gdy będziemy zwiększali dewiację. W tej chwili mamy standardową 30 kHz, a teraz będziemy ją zwiększali. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oczywiście zwiększanie dewiacji to jest zwiększanie poziomu sygnału. Także musimy w tej chwili zmniejszyć na oscyloskopie i lecimy 110, 120, 130, 140, 150, 160. O, przy 160 to już tutaj mamy na dole niewielkie zakrzywienia, ale nie wierzycie, to zobaczcie, mamy dewiację 160 kHz. Oczywiście sygnał zdjąłem z wyjścia diodowego tunera. Także jest bardzo, bardzo dobrze. Wracamy do naszej standardowej. Poziom mniej więcej, tak jak tu widzicie, 3 diody. Tuner mamy ładnie zestrojony. Sama głowica oczywiście też tutaj była wcześniej przestrojona, ale to typowa głowica, tutaj nie ma w niej żadnych problemów. Jedynie co w niej musiałem zmienić, bo nie ja przestrojałem tą głowicę, to było zwiększenie kondensatora C125. Był 3,3 pico, ja go zwiększyłem na 5,6 pico, ponieważ zakres trzymania ARC był słaby. Teraz wrócimy, zobaczcie, tutaj z powrotem. Zoom mniejszy. I będę w tej chwili odstrajał. I taki skok nastąpił. Tak samo w drugą stronę kręcę równomiernie. I też taki nagły skok wystąpił. Czyli mniej więcej możemy określić zakres trzymania. Trzyma, 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 a później nagle psztynk i skacze. Tak samo w tą stronę. Trzyma, trzyma, trzyma i nagle skacze. Zresztą zobaczcie. W tej chwili dostroiliśmy się. Założę zworkę na ARC. Odstroję się w jedną stronę. Zdejmę zworkę z ARC. No wraca. Odstroję się w drugą stronę. Zdejmę zworkę z ARC. Też nam dostraja. Czyli widzimy, że mamy wszystko ładnie zestrojone. W tej chwili wyregulujemy jeszcze nasz wskaźnik poziomu sygnału. Według instrukcji serwisowej do wejścia antenowego powinniśmy doprowadzić sygnał 1 mV.
to jest mniej więcej minus 47 dBm-ów. I taki sygnał żeśmy ustawili, a wykorzystamy do tego urządzenie Tiny SA Ultra, które pracuje w trybie generatora. Modulacja oczywiście FM, sygnał modulujący 900 Hz, ponieważ 1 kHz jest bardzo brzydki, nawet te 900 Hz, zobaczcie, że też jest taki brzydki sygnał. Nie wiem, czy tylko w moim urządzeniu tak jest, czy po prostu wszystkie tak mają, ale nie jest to taki ładny sinus, jak widzicie. Dewiacja 30 kHz, częstotliwość 98,5, czyli heterodyna 109, 235 i tak to mamy ustawione, czyli tuner mamy bardzo dobrze dostrojony. Tłumik zewnętrzny wpisany oczywiście jest do urządzenia, minus 47 dBm i według instrukcji powinniśmy ustawić rezystorem, o właśnie tym, to jest bodajże R22, tak aby świeciły się 4 diody pełnym blaskiem, a 5 w połowie. I zobaczcie, tak mamy. W tej chwili są 4 diody, tak wszystkie świecą jasno i zmniejszamy. Mniej więcej o tak. I dzięki temu wskaźnik żeśmy wyregulowali. Na zakończenie chciałbym Wam powiedzieć, że do zera możemy się dostroić poprzez regulację cewką L5 oraz cewką L6, czyli naszym dławikiem. W jednej z instrukcji wyczytałem nawet, że po dostrojeniu się na minimum szumów regulując cewką L5, do zera należy się dostroić poprzez regulację cewką L6. Czy tak jest do końca? Trudno powiedzieć, ponieważ zarówno regulacja jedną i drugą cewką wpływa na kształt krzywej S, a kształt krzywej S determinuje zniekształcenia. Ja myślę, że najlepszym sposobem jest takie podejście, że regulujemy zero tym elementem, tą cewką, którą po prostu musimy wykonać jak najmniejsze odstrojenie. W moim przypadku jednak było tak, że należy to zrobić cewką L5. Z drugiej strony tą cewką bardzo trudno jest się ustawić w zerze. Ja to robiłem tak, że tak powiem zgrubnie 0 ustalałem cewką L5, a już dokładnie cewką L6. I myślę, że to jest najlepszy sposób. W tunerze także można dokonać modyfikacji. Ja na przykład eksperymentowałem z rezystorem R24. Tym rezystorem. To jest ten rezystor na schemacie, czyli pomiędzy końcówkami 7 i 10 układu scalonego. Wartość tego rezystora na schemacie jest 3 kg, ale u mnie było tak naprawdę 15 kΩ. Wartość tego rezystora wpływa na charakterystykę napięcia ARC. Jest ona bardziej stroma, dynamiczna, gdy wartość tego rezystora jest większa. Co to powoduje? To powoduje, gdy włączone jest ARC, jak gdyby takie lepsze, mocniejsze dociąganie
do zera. Z drugiej strony zbyt duża wartość tego rezystora powoduje również problem w dostrajaniu się naszego tunera, kręcąc gałką. Gałka ta nie jest zbyt precyzyjna, więc trudno byłoby się dostroić. Ja u siebie nawet ten rezystor zmniejszyłem z 15 kg na 12 kg i powiem Wam, że wtedy łatwiej mi się stroi po prostu tą gałką. Ale żeby zachować też odpowiednie zachowanie układu RC, to zmniejszyłem R114, czyli ten w głowicy, ze 120 kg na 68 kg. Można także dostawić tutaj diodę dodatkową, czyli nasz wskaźnik zera, ale tego nie zalecam. Tak jest co prawda wykonane to w tunerze Bruns. Tutaj mamy schemat tego tunera Bruns 2502. To niby wersja eksportowa tego tunera AS215. Oczywiście tutaj jest dużo lepsza głowica. Stopień P3 ma o jeden filtr więcej i jeden tranzystor też więcej. Ale zobaczcie, o co chodzi. Zarówno dioda od stereo oraz dioda od zera sterowana jest z tego samego wyjścia. To jest z końcówki numer 12 układu scalonego. I tak naprawdę te dwie diody mrugają razem, czyli razem gasną i razem się zapalają. Czyli takie sterowanie nic nam nie daje. Jakbyśmy już chcieli zrobić to bardziej sensownie, to można zrobić na przykład taki układ sterowania. Wtedy należałoby wstawić dwie diody. Jeden tranzystor byłby sterowany z nóżki numer 13, czyli poziomem napięcia sygnału P3. Natomiast te dwie diody byłyby sterowane faktycznie już napięciem ARC, czyli tym napięciem dokładnym. I przy dostrojeniu byśmy mieli taki układ, że dwie diody by nam świeciły jednocześnie, a gdy jest większy poziom sygnału, to wtedy po prostu świeciłyby intensywniej. Możemy także wykonać coś takiego, jak jest właśnie w tym tunerze Bruns, że wciśnięcie wyciszania powoduje również załączenie układu ARC. Ja tak zrobiłem u siebie. Po prostu wykorzystałem wolne styki w izostacie i podłączyłem do pinu 2930. I działa to bardzo dobrze. A do oryginału zawsze łatwo jest wrócić. Wymieniłem już także ostatnie dwa kondensatory. Co prawda te oryginalne miały bardzo dobry ESR, ale pojemność prawie 100% zawyżona. No i to chyba byłoby wszystko. Jeszcze Wam powiem, że akurat w moim tunerze to jest nie UL1200, a układ scalony Hitachi HA1137W. Oczywiście to jest to samo. Także jak się podobało, poproszę łapkę w górę i życzę Wam powodzenia w przestrojeniu i właściwie dostrojeniu tego tunera. Pozdrawiam.